Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dzisiaj mam dla Ciebie pudełko na drobiazgi, które w międzyczasie zamieniło się na prezent dla koleżanki z klasy mojego synka i zyskało napis z imieniem, także będzie to pudełko dla Matyldy, ale zanim zaczęłam zabawę, zaczęłam je gruntować białym podkładem akrylowym. Moją inspiracją jest ten papier ryżowy, na którym są i paseczki, i groszki, i kilka kolorów farb akrylowych. No i chciałabym Ci pokazać, w jaki sposób po pierwsze pocieniować farbami akrylowymi, tak żeby to tło było bardzo ciekawe, czyli po pierwsze farby akrylowe można mieszać między sobą na mokro bądź cieniować nimi na sucho i tutaj widać obydwa sposoby, a po drugie, kiedy to tło, które stworzyłam, było całkiem ciemne, góra była inna i dół będzie inny, to jak pracować w takiej sytuacji z papierem ryżowym, który właściwie po przyklejeniu jest przezroczysty i właśnie po to była przygotowana przeze mnie wcześniej tekturka, która będzie stanowiła moje okienko, przez które papier ryżowy będzie widać. Mój ulubiony sklep z tekturkami został zamknięty, dlatego polecam tekturkowo.pl i tam można zdobyć ramki. Po pomalowaniu góry pudełka na sucho i na mokro ozdabiam je jeszcze szablonem w paski, które występowały na papierze ryżowym, czyli ja sobie tak troszeczkę inspiruję się tym, co było właśnie na papierze. I teraz, kiedy ta góra pudełka mi schnie, zaczynam malowanie dołu. Zaczęłam tutaj od ciemnego brązu, tym razem pozwoliłam mu wyschnąć. Na ciemny brąz nałożyłam taki intensywny, czerwony kolor, na sucho można powiedzieć. Na to poszedł łososiowy, a na koniec cielisty. I te kolory między sobą pięknie się jakby pocieniowały. Także otrzymałam ostatecznie takie dosyć jasne, ciekawe, pocieniowane tło. Dół pudełka, zgodnie z tym, co było na papierze ryżowym, ozdabiam w groszki, ale tu użyję jeszcze ciekawej dodatkowej techniki, tak zwanego szablonu z przesunięciem. I to polega na tym, że najpierw maluję przez szablon ciemnym kolorem, a później przesuwam lekko szablon w lewo albo w prawo i wtedy maluję jasnym kolorem. I dzięki temu wygląda to troszeczkę przestrzennie, tak jakby tam się pojawił cień. A teraz papier stone. To jest mój ulubiony materiał do robienia okienek na powierzchniach płaskich, dlatego że on da piękne tło dla papieru ryżowego. Można po nim malować, można go wycinać, można go zszywać, można na nim swobodnie kleić, dlatego jest taki bardzo ciekawy. W dodatku jest płaski, więc przyklejona tekturka nie będzie odstawała. Czyli na papier stone wycięty do kształtu koła, kierowałam się wielkością mojej tekturki dosyć dokładnie, przyklejam klejem do dekupażu papier ryżowy, a następnie klejem hobby przyklejam tekturkę do wstępnie przygotowanego właśnie papieru ryżowego. I w ten sposób papier ryżowy zachowuje swoje kolory, bo na ciemnym tle nie byłoby go widać. No i mam dodatkową piękną ramkę z tekturki. Wszystko przyklejam klejem hobby, tak zwany klej hobby z dzióbkiem. To jest bardzo przyjemny w użyciu klej kontaktowy i po przyklejeniu, jeszcze tak mi czegoś ciągle brakowało, zrobiłam opryski w kolorze białym dookoła motywu i właśnie tak mniej więcej w tym momencie przyszedł mój syn i powiedział: mamo, ja potrzebuję prezent dla koleżanki, jutro idę na urodziny, czy tam pojutrze, no to postanowiłam dodać po prostu jej imię. No i nie wyszło to najrówniej, tak jak sobie to wymyśliłam, bo zaczęłam dobrze od literki Y, czyli od środkowej, ale tak czy inaczej uważam, że wyszło całkiem nieźle. Wszystko zaczynam lakierować lakierem żelowym ultramatowym i tu nakładam dobre 3-4 warstwy z dosyć dużymi odstępami czasu, a po wyschnięciu, kiedy ta tekturka też już się pięknie tam jakby zalakieruje, dodałam lakier 3D, który daje efekt takich kropelek. Niestety ich tu nie widać. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Zajrzyj do linków produktowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!